No i co, gotowi? Zaczynamy? Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku poruszę kilka kwestii związanych z życiem w Szwajcarii. Ostatni odcinek przyjął się bardzo dobrze, jestem z tego odcinka bardzo zadowolony. Dzisiaj pokażę Wam parę następnych kwestii, które mnie drażnią i satysfakcjonują w Szwajcarii, ale także jak mi się tutaj żyje. Cześć drodzy widzowie, witam Was serdecznie z powrotem na kanale Simon in der Schweiz. Dzisiaj zaczniemy z samej góry, a później zejdziemy trochę niżej. A zanim zaczniemy, pytanie do Ciebie widzu. Czy dałbyś radę mieszkać w innym kraju? Czy dałbyś radę przeprowadzić się do Szwajcarii i podjąłbyś nowe życie tak jak ja? Jestem ciekaw Waszych komentarzy, śmiało piszcie. Tak jak mówiłem, Szwajcaria to nie raj, ale nie dla każdego. Dla niektórych jest to wspaniały region i ludzie są tutaj też szczęśliwi i zadowoleni. Ja ogólnie jestem szczęśliwy. Nie mówię, że Szwajcaria jest to zły kraj, ponieważ da się tu żyć, jest pełno możliwości i z mojego doświadczenia z pobytu tutaj jestem zadowolony. Wkurza mnie dużo rzeczy, bo to jest inny kraj, nie można porównywać. Pod odcinkiem pierwszym, który dobrze się przyjął, było bardzo dużo komentarzy różnych, dużo kontrowersji oraz zdania były podzielone. Ja w dzisiejszym materiale opowiem po raz kolejny z mojego punktu widzenia, co mnie dalej tutaj nurtuje, drażni i przeszkadza, ale również opowiem o superlatywach tego kraju, gdzie widoki są na pierwszym miejscu. Tak jak widzicie za mną, jest jeziorko. Zaczynamy dzisiaj od szczytu, skończymy trochę niżej. Ja Was serdecznie zapraszam do oglądania i lecimy! Ende. Die größten Hits aller. Wow. Sorry. Następna kwestia, moi drodzy, która mnie bardzo denerwuje i wkurza, są to roboty drogowe. Ale nie dlatego, że to są roboty drogowe, tylko dlatego, że remontują niektóre rzeczy po kilkanaście lat. Wyobrażacie sobie to? Mój znajomy, tutaj jest chyba 13 lat, opowiadał mi, że okolice St. Gallen, te ich tunele i to wszystko remontowane są właśnie tyle czasu. Ja tu już jestem 3,5 roku, 4 lata prawie, no i co? I widzę tylko szajsowy naprawianie czegoś latami. Tunel, nie tunel, zamykają autostradę, jedziesz do pracy, nie możesz przejechać, musisz jechać landową drogą, nie możesz to, nie możesz tamto, tu ograniczenie, tu zamkną. Wiecie jakie to jest uciążliwe? Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jedziecie do pracy i bum, musicie zjechać z autostrady, przejechać całe miasto, gdzie wszyscy tam jadą i o godzinie na przykład, nie wiem, 23 kończysz robotę i jedziesz do domu ponad godzinę. Wyobrażacie sobie to? Dla mnie to jest crazy. No ale cóż, inny kraj, inny obyczaj. My przechodzimy do następnego punktu. Druga kwestia, która zawsze mnie denerwuje wśród Szwajcarów, to jest ich to takie nagminne ciekawstwo. Ludzie są tacy ciekawi, obojętnie pierdniesz, nie pierdniesz, coś wyrzucisz, coś przerzucisz, coś, nie wiem, chcesz zrobić, wszyscy się lampią, zauważyliście to? Normalnie bardzo dziwne. Ostatnio miałem taką sytuację, że nawet nie zabrali mi śmieci, bo ktoś kurczę podrypał, że tam coś jest innego. Trochę dziwne, nie? A chodziło o głupią taśmę, która zamiast sznurka była przyklejona na karton. Wyobrażacie sobie to? Albo Wam opowiem inną sytuację. Poszedłem na wysypisko śmieci, tutaj są takie punkty z wyrzucaniem śmieci, no i po prostu zostawiłem suszarkę na pranie, taką metalową, nie? Żeby po prostu ktoś mógł sobie ją wziąć. Wiecie, że przyszedł list do domu, żebym tą suszarkę zabrał, bo to nie jest miejsce na takie coś i muszę to wyrzucić
w innym punkcie i zrobić to w ich prawie, po ichniejszemu, nie? Wyobrażacie sobie to? Są ludzie, którzy by taką suszarkę chcieli i ludzie biorą na złom. Myślałem, że to o to chodzi, bo u nas w Polsce tak zbierają złom. No i po prostu się pomyliłem. Przyszedł list ze zdjęciem jeszcze, że to moje, że doszli do tego, to i to, że mam powiedzmy tam 7 dni, żeby przyjść to odebrać. Śmiechu, kurczę, warte. Dobra, moi widzowie, znajdujemy się na drugim punkcie widokowym. Chcę wam go pokazać i opowiedzieć jeszcze jedną kwestię. Zapraszam was serdecznie. Patrzcie, jak on wygląda. Można tutaj sobie przyjść na kawkę, herbatkę. No, ciekawe. Tam mamy góry. Tam już jest Austria. Ładnie to wygląda. Przychodzę tutaj czasami pomyśleć nad pewnymi rzeczami. Czasami przychodzę tu też na spacer. No i tak jak mówiłem, widoki są przepiękne. Prawdopodobnie zrobimy też fajną rundę rowerkiem. No, wy się spodziewajcie najlepszego na tym kanale, a ja opowiadam dalej. Przechodzimy do następnej kwestii. Drażni mnie jedna rzecz. Dosłownie, drodzy widzowie, jedziecie sobie samochodem, tak? Niby jest kultura jazdy, wszyscy jeżdżą 50, 60 na godzinę, przepisowo, niektórzy się wkurzają, niektórzy nie. Zarąbiście. Ale wkurza mnie takie coś, jak wjeżdżasz na rondo i samochód się zatrzymuje. Czy wy sobie to wyobrażacie? Jedziecie na rondzie, rondo ma być płynne, wjeżdżasz, obkrążasz, jedziesz dalej i nie ma ształów ani niczego innego, nie ma w ogóle zatrzymania się. A tutaj ci Szwajcar hamuje na rondzie i wpuszcza kogoś, żeby jechał dalej. No normalnie, aż szlak mnie zaraz. I to nie jest pierwszy przypadek, to już jest któryś przypadek z rzędu. Kolega, dobry kolega nazwał to kiedyś, że to jest głupia szwajcarska uprzejmość. Zgodzisz się z tym? Miałeś taką sytuację? Co ci się jeszcze wydarzyło na drodze w Szwajcarii jadąc samochodem? Może masz jakieś przykłady? Podziel się ze mną, a ja opowiadam dalej. Co mnie jeszcze denerwuje wśród właśnie Szwajcarów, to to, że oni są tacy dziwni, sztuczni. Nie są tacy naturalni. Bardzo mało mówią, bardzo są zamknięci w sobie i są tacy skryci, ale to dlatego, że mają tak, chyba w szkole już ich nauczają tak, żeby tylko pracować, tylko być taką osobą skrytą, nastawioną stricte na robotę i nie mówić nic o sobie, a od ciebie chcą wyciągnąć wszystkie informacje. I takie pytanie jeszcze do was, drodzy widzowie. Jak myślicie, ile jest prawdziwych Szwajcarów w Szwajcarii? Tak samo jak ile jest prawdziwych Niemców w Niemczech? Coś takiego, można zadać takie pytanie. Jak sądzicie? Powiedzcie mi w komentarzu. A ja chciałem dodać do tego tylko to, że dużo ludzi wypowiada się na ten temat. A, bo Szwajcar to, bo Szwajcar tamto. Ale tak naprawdę to nie są czyści Szwajcarzy. Jest to troszeczkę pomieszane. Dużo jest tu innych narodowości. Typowo szwajcarskich ludzi jest mało. Także tu muszę dać jedną rzecz na plus. Ostatnio miałem taką pewną sprawę z samochodem, tak? I zepsuło mi się coś. I kto mi pomógł? Rodowity Szwajcar. Rodowity Szwajcar przyszedł, pomógł, naprawił i akurat na nim mogłem polegać. Są różni ludzie, wiadomo, będzie dyskusja, albo to, albo tamto. Mnie to w sumie nie interesuje. Mnie interesuje człowiek, mnie interesują realia. Wszystko to, co jest na tym kanale, przeżyłem ja osobiście, albo byłem w tym miejscu, albo sprawdziłem. Dlatego nie zarzucajcie mi niektórzy, że tak nie jest, ponieważ tak jest. Znam ludzi, którzy naprawdę mają grube, tłuste pieniądze i nie są Szwajcarami. I znam ludzi, którzy są Szwajcarami, a są brudasami, albo po prostu są Szwajcarami i po prostu tego nie mają, albo po prostu żyją bardzo ubogo. Znam milionerów, którzy jeżdżą i pracują na ciężarówkach zwykłych i znam ludzi, którzy naprawdę mają duże bogactwo i nie robią nic. Więc wiesz, zdania są podzielone. Ja tylko mówię, żeby zawsze patrzył każdy na siebie i na swój biznes. Nie oceniajcie ludzi
i nie zachowujcie się tak jak inni. A ja przechodzę do następnego punktu. Drodzy widzowie, co jest na plus? Na plus jest poczta. Poczta dociera szybko, poczta dociera bardzo sprawnie, paczki są nieukradzione, nie kradną ludzie. Wiadomo, nie ma paczkomatów, są gdzieś na pewno, ale ja nie widziałem. Poczta tutaj za mną dostarcza wszystko szybko i sprawnie. Jedyne, do czego mogę się trochę przyczepić, to to, że jak nie masz naklejonej na skrzynce, na listy informacji, że nie chcesz żadnych reklam, to będą ci wrzucać non-stop wszystko i to troszeczkę wkurza. Tak samo jak wkurza to, że w Szwajcarii wszystko to, co masz zapłacić, ubezpieczenie samochodu, podatek za auto, czy wszystkie inne ubezpieczenia związane z Krankenkassą i tak dalej, wszystko przychodzi w styczniu. Dlatego są te właśnie 13 pensje i tak dalej, tylko po to, że właśnie w styczniu przychodzi wszystko naraz. Płatności, wszystkie płatności przychodzą zazwyczaj te większe i tak dalej w styczniu. Bynajmniej ja tak mam. Następna sprawa, do której dochodzimy, tak jak już wspomniałem, dużo ludzi narzeka, ale narzeka na wszystko. No i drodzy widzowie, druga sprawa jest taka, że ty kłaniasz się wszystkim, mówisz Grycji, mówisz Szynobik i tak dalej po szwajcarsku, ale zauważyłem, że właśnie dużo ludzi, dużo Szwajcarów pierwszych do ciebie tego nie powie. Ty się im kłaniasz, a oni tobie nie. Więc z jednej strony czasami robię to troszeczkę w inny sposób, żeby ich trochę zdenerwować. Mówię Grycy specjalnie, to wtedy trochę się burzą i wtedy się trochę dziwią, że ktoś po prostu, no, tak się zachowuje. Ja ogólnie nie mam do nikogo żadnej urazy, nie mam do nikogo żadnego jadu. Staram się być dobrym człowiekiem i przyciągać dobrych ludzi wokół siebie i mieć dobrych ludzi wokół siebie. No wiadomo, są różni ludzie. Na przykład mam taką jedną osobę w życiu, która chce mi zatruwać non-stop życie, ale no co zrobisz? Tak się urodziła, tak umrze. Pamiętajcie o tym, karma zawsze wraca. No, a my przechodzimy do następnego punktu. Następnym punktem jest ich takie wywyższanie się, co to nie oni, bo on szkołę skończył, on ma doświadczenie w tym i w tamtym, a nie potrafi kontaktu przykręcić. To jest dla mnie takie śmieszne i opowiem wam taką sytuację właśnie związaną z Niemcami, nie? W Niemczech miałem taką sytuację, że remontowaliśmy z ojcem takie mieszkanko i oni zajmowali się tylko jakąś sprzedażą internetową, pracowali też dla salonu Audi, jakiejś amerykańskiej firmy. No i koleś przychodzi do mnie i się pyta, czy ja mogę mu ten kontakt przykręcić. I tak samo jest tutaj w Szwajcarii. Uwierzcie mi, ci ludzie zachowują się podobnie. Czy ja mogę mu tutaj kontakt przykręcić, ile to będzie kosztowało? No to ja mu mówię, nie, że zrobimy, ale dogadać cenę trzeba z tatą, nie? I wiecie co? Przychodzi do mnie ojciec i mówi, weź tu stój godzinę przy tym kontakcie. On tam dał 50 € za to, żebyś przykręcił ten kontakt. Czyli zobaczcie, jak ludzie w ogóle nie mają pojęcia w niektórych rzeczach, a się wywyższają. W swoich dziedzinach są naprawdę bardzo dobrzy, ja nie mówię, ale wiecie, mój były szef, a już go nie ma, nie wiem, czy będzie oglądał, czy nie, też mi takie coś powiedział, że bo taki papier, bo on to, że praca do niego sama przychodzi. A wiecie co? Ja mam to głęboko w dupie. A wiecie dlaczego? Bo w życiu nie o to chodzi. Życie cię i tak zweryfikuje. Najważniejsze jest to, co masz tu, to jak potrafisz siebie sprzedać, zareklamować i działać. Działaj, synu, a wszystko osiągniesz. Więc nie słuchajcie ludzi, zamknijcie mordy albo buzię tym ludziom, którzy w to nie wierzą, a ja was wspieram. No i możecie się odezwać, idę wam pokazać fajne miejsce i opowiem następną, kolejną rzecz, która albo mnie denerwuje tu w Szwajcarii, albo jest zajebista. No, więc lecimy, no i do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, następna rzecz, która akurat jest na plus. Cisza. Cisza i spokój. Słyszycie za mną coś? Nie, ja słyszę w tle, a jest sobota. Ja słyszę w tle samolocik lecący, wodę z jeziorka, ptaszki, słoneczko, natura.
cisza, która mnie uspokaja. W Polsce tego nie miałem. W Polsce był non-stop, biegniesz za czymś. I słuchajcie, byłem ostatnio na urlopie w Afryce. Tam ludzie mówią tylko pole, pole, hakuna matata. Wiecie dlaczego? Bo oni się niczym nie stresują. Mają tak zwane tarararara. Więc ja też tak chcę się zachowywać. Slowly. Przyjechałem tutaj, zajechałem do McDonalda, chciałem kupić tylko kawę, a pani już, proszę tam odjechać, zrobić to. Ludzie, po co ten stres? Dajcie żyć. Na to akurat nic nie można powiedzieć. Wiecie jeszcze, co mnie denerwuje? Że rodzice, ludzie tutaj pokazują dzieciom tylko bogactwo. Nie uczą ich, jak coś naprawić. Wyrzuć, kupimy nowe. Marka musi być. Ja mam zwykłego Filsa, który kosztował, nie wiem, może z 20 euro kurtka kosztowała. I wiecie co? To jest dla mnie duży błąd, bo dzieci chcą, bo dzieci mają, bo wszyscy mają hulajnogę za 3000 franków, to ten musi też kupić hulajnogę, bo on nie będzie w tej grupie. Dzieci spotykają się, tak? Jeżeli ty nie przynależysz do takiej grupy i nie ma ciebie, bo nie masz tej hulajnogi, to oni nawet nie napiszą do ciebie wiadomości. Ej, spotykamy się tu i tu. A jeżeli ktoś jeszcze nie ma telefonu, to już w ogóle tragedia. Nie wychodzi spotkać się ze znajomymi, bo nie macie w tej grupie na telefonie, bo nie masz telefonu albo hulajnogi. Przecież to jest chore, co? Ja tam na urlopie chodziłem w klapkach, miałem tylko zwykłe shortsy. Odcinek będzie, to jest bonusowy odcinek, zobaczycie jak tam było wspaniale. I powiem wam, że my tutaj w Europie, w Szwajcarii, Polacy, wszyscy dostajemy na łeb. Obudźcie się, ludzie. Zacznijmy spokojnie, naturalnie żyć. Nie gońmy za pieniądzem. Dla jednego wystarczy 2000, dla drugiego 4, a dla drugiego 5 i będzie się pytał tego, co ma 2. Jak ty to robisz, że ty masz hajs? Więc co jest najważniejsze w życiu? Odpowiedzcie sobie, moi drodzy, na to pytanie. A ja przechodzę do podsumowania. Na plus jest jeszcze tutaj w Szwajcarii architektura. Ja się jaram architekturą. Uważam, że kiedyś budowano w renesansie i w innych takich epokach, tam oświecenie i tak dalej, budowali z sercem. Te wszystkie detale, te kościoły, to wszystko też gdzieś będzie na moim kanale. Jeżeli ktoś się właśnie tym jara, to zobaczy naprawdę fajne rzeczy. Tu macie starą budowlę, tam praktycznie nic nie ma. Za mną jest taki budynek, już trochę nowocześniejszy. No, tam jest też jakiś blok dosyć ciekawy z czymś. No i wiadomo, w ostatnich materiałach też pokazywałem parę rzeczy, więc zobaczycie u mnie na kanale też coś takiego. No i niespodzianki też będą, prawda? Chciałem wam jeszcze ogólnie podziękować za to, że jesteście na moim kanale i wspieracie mnie. Ostatni odcinek, powiem całą prawdę, przyjął się bardzo dobrze. Ma już ponad 3000 wyświetleń. Ja jestem z was dumny, jestem z siebie dumny, bo widać, że po prostu niektórzy ludzie mają trochę chęci i ochoty poznać coś nowego, a nie tylko jakieś kocopoły, biadolenie. Czasami dziewczyna też do mnie mówi, żebym nie pierdzielił kocopołów, bo dużo mówię, ale konkrety, konkrety, konkrety. I to znajdziecie na moim kanale. I teraz, jak mówiłem, moje małe podsumowanie. Podsumowując, drogi widzu, ja jadę robić dalsze materiały. Powstanie fajny bonusowy odcinek. Chciałbym, żebyście go oglądali do końca, bo rzadko się widzi takie coś. To będzie moja niespodzianka. W międzyczasie chciałem was również zaprosić do oglądania dalszych materiałów. Tworzymy razem tutaj fajną społeczność. Działaj, synu. No i co? Ja wam życzę miłego, spokojnego i zajebistego dnia.